Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj będziemy dalej kontynuowali rozwiązywanie zadań z użyciem równania ruchu dla ruchu jednostajnie zmiennego. Przy okazji najtrudniejsze zadania z rzutu pionowego, z rzutu ukośnego. Szczególnie tam trudniejsza będzie ta część matematyczna, bo samo rozwiązanie, idea rozwiązania będzie dzięki właśnie równaniu ruchu dość prosta, ale troszkę to matematyczne rozwiązanie końcowe się skomplikuje, bo zwykle powstaną nam zawsze równania kwadratowe. Trzeba będzie liczyć deltę, jeden z pierwiastków równania kwadratowego. Tak? No to więc dzisiejszy temat można zapisać: ruch jednostajnie zmienny, rozwiązywanie zadań. I zadanie pierwsze, tu przeczytam treść, bo ponieważ piszę jak kura pasłem, więc tak, dwa ciała poruszają się wzdłuż tej samej prostej z takim samym przyspieszeniem równym 3 metry na sekundę do kwadratu. W chwili początkowej odległość między nimi wynosiła 2000 metrów. Po jakim czasie pierwszy samochód, niech będzie to samochód, niech będą samochody. Pierwszy samochód dogoni drugi, jeżeli w chwili początkowej ich prędkości wynosiły odpowiednio 30 metrów na sekundę i 10 metrów na sekundę i poruszały się one w tym samym kierunku. W jakiej odległości od początkowego położenia pierwszego samochodu dogonił on drugi samochód? Oblicz prędkości samochodów w momencie spotkania. Z tymi samochodami to troszkę będzie, patrząc na wyniki końcowe ich prędkości, to będzie troszkę przesada, to też jakieś samochody przyszłości by to były, ale kto wie, może takie będą. Więc wypiszmy dane, więc początkowa odległość między tymi pojazdami czy tymi ciałami to 2000 metrów czy 2 km, prędkość pierwszego początkowa 30 metrów na sekundę, prędkość początkowa drugiego 10 metrów na sekundę, przyspieszenie obu takie same jest 3 metry na sekundę do kwadratu. No i tam szukamy czasu, po jakim się spotkają. Ten pierwszy dogoni drugi, bo pierwszy porusza się szybciej. Reszta treści będzie widoczna na rysunku, bo to nie jest pełna jeszcze treść. Więc po jakim czasie pierwszy dogoni drugi, w jakim miejscu, w jakiej odległości od miejsca, w którym był na początku ten pierwszy dogoni drugi, i prędkości końcowe w momencie właśnie, gdy pojazdy będą w tym samym miejscu, prędkości końcowe zarówno pierwszego, jak i drugiego pojazdu. No więc narysujmy tą prostą, wzdłuż której te ciała się poruszają, i skojarzmy z tą prostą oś X. Najlepiej skierować tą oś X, jeżeli mamy wybór, zgodnie ze zwrotami obu prędkości. Tu informacja właśnie, że oba samochody poruszają się w tym samym kierunku, więc kierujemy tą oś zgodnie właśnie z tymi prędkościami. Pierwszy samochód jest tu z tyłu, drugi jest z przodu i teraz ten pierwszy goni tego drugiego. Jest jakaś nadzieja, że go dogoni, ponieważ V1, prędkość tego pierwszego jest większa od prędkości tego drugiego. Teraz jest pytanie, czy to, że ten drugi przyspiesza, czy to spowoduje, że jakieś komplikacje w tej pogoni. To właśnie wniosek końcowy będzie bardzo, bardzo ważny. I tu skorzystamy z równania ruchu, ogólną postać równania ruchu dla jakiejś osi X. To tu mamy, to jest współrzędna położenia początkowego plus minus, jeden z tych znaków trzeba wybrać, oczywiście to jest prędkość początkowa razy czas. My zamiast delta t napiszemy później t, żeby uprościć sobie życie, czy tak jakbyśmy mierzyli stoperem, czyli w chwili początkowej jest na stoperze wskazanie jest 0, więc wskazanie końcowe stopera jest również czasem torowania tego zdarzenia. I plus minus, też zaraz powiem o tych znakach, to jest przyspieszenie razy czas do kwadratu, czas trwania ruchu do kwadratu przez 2. I teraz, kiedy jest przed prędkością lub przed przyspieszeniem, przed wyrazem zawierającym prędkość albo wyrazem zawierającym przyspieszenie plus, wtedy, gdy wektor prędkości początkowej lub wektor przyspieszenia jest skierowany zgodnie z osią.
I to osobno dotyczy tego prędkości, osobno przyspieszenia. Jeżeli wektor prędkości początkowej, czyli na przykład V1 jest zgodny z osią, a jest zgodny, to w tym miejscu znak będzie plus. Gdyby był przeciwny, ale nie jest, to byłby znak minus. I teraz, jeżeli wektor przyspieszenia, ponieważ oba samochody przyspieszają, to przyspieszenie jest zgodne, wektor przyspieszenia jest zgodny z prędkością, jeżeli chodzi o zwrot. Kierunek też jest taki sam, jeżeli wzdłuż prostej się poruszają, więc przed przyspieszeniem będzie też znak plus w tym miejscu. No i próbujemy napisać właśnie równanie ruchu dla ciała pierwszego i drugiego. My tu troszkę nawet skomplikujemy, czyli bardziej ogólny wzór znajdziemy, ponieważ gdybyśmy my wybierali właśnie współrzędne na osi tej x, to z pewnością właśnie tak jak ja tu wybrałem w miejsce współrzędnej tego ciała pierwszego, byśmy wybrali ten punkt, nadalibyśmy mu współrzędną 0, a współrzędna tego punktu drugiego, czy tego ciała drugiego miałaby 2000 metrów, tak? Ale rozwiążmy to zdanie bardziej ogólnie. Załóżmy, że na przykład ten ruch jest obserwowany z jakiegoś innego miejsca niż z tego lub z tego. Na przykład gdzieś to miejsce może leżeć z jednej strony, z drugiej tych ciał, na przykład z tej strony. I wtedy byśmy przypisali temu miejscu, z którego obserwujemy, współrzędną równą 0 i wtedy tu współrzędna tego samochodu początkowa byłaby równa jakoś xp1, a współrzędna położenia samochodu drugiego byłaby xp2. Ale mówię, że gdybyśmy my wybierali w tym zadaniu, to byśmy wybrali współrzędną w tym miejscu z pewnością pewnie 0, a tu byłoby 2000 metrów, żebyśmy unikali ujemnych współrzędnych. Ale my rozwiążemy bardziej ogólnie. No więc piszemy równanie ruchu dla ciała pierwszego. No to jest współrzędna położenia początkowego plus wyraz ten V1 razy D. Już pominiemy, zamiast delta to napiszemy t, tak jak już mówiłem dlaczego. Piszemy plus, ponieważ wektor prędkości początkowej dla ciała pierwszego jest zgodny z osią x. I plus a delta t kwadrat przez 2 plus, ponieważ wektor przyspieszenia to jest ruch prostoliniowy przyspieszony, a więc wektor przyspieszenia jest zgodny z prędkością, a jednocześnie jest zgodny z osią x. I to jest najważniejsze, że wektor a jest zgodny z osią x i dlatego tu jest znak plus. Gdybyśmy my tą oś moglibyśmy skierować nawet w drugą stronę. Wtedy w tym miejscu byłby znak minus, bo wektor prędkości byłby przeciwny do tej osi i tu też byłby minus, ponieważ wektor przyspieszenia też byłby przeciwny do tej osi, ale po co komplikować sobie życie. I podobnie równanie ruchu dla ciała drugiego. Te znaki z tych samych powodów są tu plus i też plus. No i teraz skoro pytamy się o czas, po którym spotkają się, no to znaczy jak się spotkają, to będą w tym samym miejscu, czyli współrzędna położenia w tym momencie x1, x2 będzie taka sama. No więc porównujemy x1 z x2, wstawiamy w miejsce x1 prawą stronę pierwszego wzoru, w miejsce x2 prawą stronę drugiego wzoru. Wstawiliśmy właśnie przy A, nie pisaliśmy tu indeksu A1 lub A2, ponieważ było powiedziane, że przyspieszenie obu ciał jest takie samo, tak? Więc nie będziemy mnożyli zbędnych niewiadomych. Dobrze, musiałem komputer wyłączyć, się zaciął. No i teraz w takim razie, jakbyśmy przenieśli ten wyraz at kwadrat przez a na drugą stronę, by się skrócił z tym wyrazem. Tu bardzo istotna ta część zadania właśnie, to będziemy zaraz o tym powiemy, do czego to prowadzi, jaki jest wniosek. I teraz poprzenosimy wyrazy zawierające czas na jedną stronę, a wyrazy nie zawierające czasy na drugą stronę. I teraz akurat ja przeniosłem na takie strony, żeby ta różnica była dodatnia, bo u nas jest xp2 jest większe od xp1, więc tak przeniosłem te wyrazy, żeby było tu xp2 minus xp1. I wtedy przenoszę tu i teraz jak wyłączę czas przed nawias, to też to V1 jest większe od V2, więc ta różnica też będzie dodatnia. I przekształcam wzór, wyliczam z tego czas, czyli dzielę przez ten nawias, podzieliłem. Ten licznik jest dodatni, mianownik też jest dodatni, więc nie ma problemu. I nasze xp2 minus xp1 to jest odległość
odtąd, to jest xp2 minus xp1, czy to jest odległość od tego miejsca do tego miejsca, czy to jest nasze L. Więc to jest L przez V1 minus V2. Wstawiamy wartości liczbowe, no dość proste liczby są dobrane, także 30 minus 10 to jest 20, skraca nam się, to jest, wychodzi nam 100 sekund. No i teraz chcielibyśmy wiedzieć, w którym miejscu te pojazdy spotkają się. No to wystarczy wstawić tą godzinę do równania na przykład pierwszego albo do równania drugiego. Nie ma tu nie ma znaczenia do którego, ale my, bo tam jest pytanie, właśnie no, jest to znaczenie pewne. Znaczy my pytamy się, w jakiej odległości te pojazdy spotkają się od położenia, znaczy od miejsca, w którym pierwszy samochód wyruszył, tak? Czyli od momentu, kiedy wyruszył, czy od miejsca, w którym w chwili początkowej był pierwszy samochód, do miejsca, w którym się spotkały. Czyli my potrzebujemy odległość od tego miejsca do tego miejsca. Ponieważ my przyjęliśmy współrzędną położenia początkowego pierwszego samochodu jako 0, więc wstawiamy do tego wzoru wyrażenia w miejsce xp1 0, tak? W miejsce, i tu mamy, uwaga, tu jeszcze patrzymy, w miejsce mamy, no, powtórzyłem, to jest wzór na x1, czyli ten wzór tu powtórzyłem. W miejsce xp1 stawiamy 0. W miejsce v1 30 metrów na sekundę. Ten czas, który obliczyliśmy tu, wstawiamy tu 100 sekund plus 3 metry na sekundę do kwadratu razy też 100 sekund do kwadratu przez 2. No to tu 0, 30 razy 100 to 3000, tu sekundy się skrócą, zostaną metry. No i to będzie jeszcze 100 do kwadratu to będzie 10 tysięcy, 3 razy 3 będzie 30 tysięcy, przez 2 to 15 tysięcy metrów, ponieważ sekunda kwadrat skróci się z tą sekundą kwadrat, która tu się pojawi po podniesieniu do kwadratu tych 100 sekund. Tak? No i teraz 3000 metrów plus 15 tysięcy metrów, to razem jest 18 tysięcy metrów, czyli 18 kilometrów. I ponieważ my przyjęliśmy, że po analizie obliczyliśmy współrzędną położenia tego miejsc, punktów, w którym ciała się spotkały, tak? A ponieważ my przyjęliśmy, że współrzędne położenia początkowego pierwszego ciała jest równa 0, no to jest nic innego, tylko odległość od tego punktu do tego punktu, czyli od miejsca, w którym ciało pierwsze było na początku. Czyli to ciało pierwsze musiało przebyć drogą równą 18 km do miejsca spotkania. No i jeszcze tu nie ma tego pytania, czy jest to pytanie o prędkości. Nie jest. Oblicz prędkości samochodu w momencie spotkania. No to w takim razie przypominamy sobie, że prędkość końcowa w ruchu jednostajnie przyspieszonym to jest prędkość początkowa powiększona o ten czynnik a razy delta t. No, zamiast delta t u nas jest t. Gdyby był jednostajnie opóźniony, to była prędkość początkowa pomniejszona o ten czynnik a razy delta t. Więc mamy wzór na prędkość końcową pierwszego ciała, to jest prędkość początkowa tego ciała plus a razy t. No to prędkość początkowa to jest 30 metrów na sekundę, przyspieszenie 3 metry na sekundę, no i ten czas właśnie obliczyliśmy, to jest 100 sekund. Czyli otrzymujemy 30 metrów na sekundę plus 300 metrów na sekundę, plus sekunda, ten kwadrat się skróci z sekundą. Raz to będzie 330 metrów na sekundę. I podobnie prędkość końcową ciała drugiego. Też to ciało poruszało się ruchem jednostajnie przyspieszonym, więc prędkość końcowa to będzie prędkość początkowa powiększona o ten czynnik a razy delta t, ale zamiast delta t piszemy t. No i wstawiamy wartości. Wychodzi nam 310 metrów na sekundę. I zauważmy, że jeżeli oba ciała poruszały się z takim samym przyspieszeniem, to względna prędkość tych ciał nie uległa zmianie. Na początku ta względna prędkość to była różnica prędkości 30 metrów na sekundę i 10 metrów na sekundę. Czyli w ciągu każdej sekundy odległość między nimi zmniejszała się o 20 metrów. To oznacza ta względna prędkość.
i widzimy, że ta względna prędkość, czy w tym przypadku będzie to różnica prędkości tej końcowej, drugiej i pierwszej, 330 minus 310, to jest też 20 metrów na sekundę. Też 20 metrów na sekundę, czyli ta względna prędkość nie uległa zmianie, mimo że oba ciała poruszały się z ruchem jednostajnie przyspieszonym, ale właśnie z tym samym przyspieszeniem. To jest bardzo istotne. Czyli tak, że gdybyśmy na przykład dwa ciała w polu grawitacyjnym rzucili pionowo do dołu, jedno z prędkością 30 metrów na sekundę, a drugie z prędkością 10 metrów na sekundę, to ich względna prędkość nie ulegałaby zmianie. Co to znaczy? Że gdybyście byli na przykład jednym z tych ciał, albo by takie dwie rakiety poruszały się do dołu, byśmy rozpędzili je na początku, tylko byśmy rozpędzili do prędkości właśnie V1 i V2 i potem już by spadały do dołu bezwładnie, ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem bliskim 10 metrów na sekundę do kwadratu, to względna prędkość tych dwóch ciał były cały czas 20 metrów na sekundę, czyli różnica 30 minus 10, ponieważ ich przyspieszenie byłoby takie samo, równe właśnie przyspieszeniu ziemskiemu. To jest bardzo istotne. Zresztą taki film jest w YouTube, gdzie może kiedyś Wam ten link przekażę, gdzie właśnie ten prowadzący próbował dowieść czegoś, co wydawałoby się absurdalne, że jeżeli jakieś ciało spada w polu grawitacyjnym, to tak naprawdę to ciało spoczywa, a to właśnie ta planeta porusza się ruchem przyspieszonym. Coś, co się wydaje absurdalne, no okazuje się, że wcale takie absurdalne nie jest. Zresztą to kiedyś Wam ten link do tego filmu pokażę. To całe po angielsku, to jest, ale myślę, że sobie jakoś tam poradzicie z tym. Więc tu zauważamy właśnie, że względna prędkość tych dwóch ciał nie uległa zmianie, jeżeli poruszały się z tym samym przyspieszeniem. To tyle, jeżeli chodzi o pierwsze zadanie. No tu było może mniej matematyki, tu powtórzyliśmy to równanie ruchu, no a teraz przechodzimy ponownie do zastosowania tego równania ruchu przy rzucie poziomym, rzucie ukośnym. Więc przechodzimy najpierw do rzutu poziomego i rozwiązujemy właściwie te najtrudniejsze zadania z rzutów poziomego, pionowego, poziomego i ukośnego. Także, aby się już przyzwyczaić, żeby nas nic nie spotkało, jeżeli chodzi o tą matematyczną część trudniejszego z tych zadań. No więc zacznijmy. Więc zadanie drugie. Z dachu wieżowca, no tu napisałem wieżowca, ponieważ wcześniej to H tu było 400 metrów, no ale żeby tam wynik wychodził, łatwiej się liczyło, to tu musi być 40 metrów, więc ten wieżowiec to jest trochę przesada z wieżowcą, no 40 metrów, no to jest 16, no to jest około 10 pięter, można powiedzieć, no to taki nie za duży wieżowiec, taki, no ale nazwijmy go wieżowcem. Już nie chciałem tam wpisać jeszcze raz to na palce. Więc z dachu wieżowca o wysokości H równa się 40 metrów, znajdującego się u podstawy stoku o kącie nachylenia alfa równa się 45 stopni, rzucono kulkę, możliwe będzie metalową kulkę poziomą z prędkością początkową V0 równa się 10 metrów na sekundę. W jakiej odległości w kierunku poziomym kulka uderzyła o stok i po jakim czasie? Pomiń opory powietrza, przyjmij G równa się 10 metrów na sekundę do kwadratu. No i wypiszmy dane. Kąt alfa 45 stopni, no po to, żeby ten tangens tam, który występuje, był wyrażał się prostą liczbą. Znaczy nie tangens, tu. No tak, tangens, dobrze. Przyspieszenie ziemskie przybliżamy wartością 10 metrów na sekundę do kwadratu, prędkość początkowa to jest 10 metrów na sekundę i wysokość tego wieżowca, to w cudzysłowie H 40 metrów. No i rysunek. Więc to jest poziom ziemi, tak? Ten wieżowiec, tu jest dach tego wieżowca, mógłbym narysować, ale nie rysuję. I z tej wysokości wyrzucamy
poziomo z prędkością v0 ciało. Pomijamy opory, więc to będzie rzut poziomy, więc w kierunku poziomym ciało porusza się ruchem jednostajnym z tą prędkością v0, w kierunku pionowym ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem ziemskim równym około 10 metrów na sekundę do kwadratu, czyli tu zwiększa swoją prędkość w tym kierunku, to jest złożenie tych dwóch ruchów i już wiemy, że równanie, że skojarzymy teraz ten układ, ten ruch z osiami, z osią x i osią y, to równanie tej linii, którą byśmy mogli dalej narysować, to byłoby równanie odwróconej paraboli. To już wiemy, no ale za chwileczkę to jeszcze potwierdzimy. No i teraz to ciało porusza się właśnie po tej odwróconej paraboli, ale tu jest ten nasz stok, więc uderzyło w tym miejscu ten stok i my pytamy o współrzędną x-ową tego miejsca uderzenia, tak? Czyli o to x szukamy. No i teraz, ponieważ ktoś z Was, ale nie tylko, bo przecież to jest dostępne, te nagrania są dostępne dla wszystkich, mógłby akurat znaczy po jakimś dłuższym czasie później kiedyś oglądać tą lekcję, no to nie mogę zakładać, znaczy lepiej, żebym nie zakładał, że ktoś sam wróci do wyprowadzenia wzoru na równanie tej linii opisującej tor w rzuciu poziomym, dlatego błyskawicznie to wyprowadzę. To samo zrobię później przy rzuciu ukośnym również, tak żeby ta lekcja stanęła jako pewną całość. Więc próbujemy ułożyć najpierw równanie, znaczy jaka jest nasza w ogóle koncepcja rozwiązania. Chcemy zamienić to zadanie w czystą matematykę, więc szukamy współrzędnej x tego punktu, czyli punktu przecięcia dwóch linii, tej linii i tej odwróconej paraboli. No to równanie tej linii zaraz szybciutko napiszemy, bo to jest bardzo proste, a teraz musimy szybko wyprowadzić równanie tej linii, czyli odwróconej paraboli, co nam się okaże, i ten punkt będzie punktem spełniającym równanie i jednej linii, i drugiej, więc porównamy współrzędne y i obliczone z porównania współrzędnych y-owych wartość x, to będzie współrzędna, znaczy x punktu spełniającego właśnie równanie i tej linii jednej i drugiej. No to w takim razie zaczynamy. Krótko o rzucie poziomym. Współrzędna x w kierunku poziomym, tak jak mówiliśmy, rzut poziomy to jest ruch jednostajny, czyli ciało w kierunku poziomym w kierunku poziomym w rzucie poziomym ciało porusza się ze stałą prędkością v0, bo w tym kierunku nie działa siła, a tylko siła może zmienić wartość prędkości w tym kierunku. Czyli w tym kierunku ruch jest jednostajny. Czyli wzór, znaczy równanie ruchu teraz napiszemy dla tego kierunku, ponieważ ciało na początku, współrzędna położenia na osi x była równa 0, bo to przyjmiemy, że jest 0. Ma ciało prędkość w tym kierunku i ta prędkość jest zgodna z osią, więc ten drugi wyraz jest i to jest z plusem przed tym drugim wyrazem zjawiającym prędkość, jest plus v0 razy czas. I nie ma wyrazu trzeciego z tym przyspieszeniem, tą a delta to kwadrat przez 2, ponieważ w tym kierunku nie ma przyspieszenia. Przyspieszenie występuje w kierunku pionowym i skierowane do dołu, zgodnie z siłą wypadkową, która jest tu siłą grawitacji. A teraz w kierunku pionowym, w kierunku osi y, no to patrzymy, czy ciało, jaka jest współrzędna położenia początkowego na osi y. To jest h. Jeżeli przyjmiemy, że tu jest 0, to tu jest h, równa wysokości tego budynku. Więc mamy ten wyraz, ten xp to jest to nasze h, czy yp to jest nasze h. Nie ma wyrazu zjawiającego prędkość, bo w tym momencie to ciało nie ma prędkości w kierunku osi y. Dopiero później nabędzie tą prędkość dzięki sile wypadkowej, sile grawitacji. Ale w chwili początkowej to ciało nie ma prędkości w kierunku osi y, więc nie ma wyrazu zjawiającego prędkość. A ponieważ wektor przyspieszenia jest skierowany do dołu zgodnie z siłą wypadkową, czyli przeciwnie do osi y, to przed wyrazem występuje wyraz ten trzeci zjawiający przyspieszenie, to zamiast a jest g, jest minus, ponieważ to przyspieszenie jest skierowane do dołu, czy przeciwnie do osi y. Czyli mamy h minus gt kwadrat przez 2.
I teraz z tych dwóch równań pozbędziemy się czasu, żeby uzyskać związek między współrzędną y, współrzędną x, czyli chcemy mieć równanie w tej linii w układzie yx, czyli zależność y od x. Czyli wstawiając do tego równania w miejsce x dowolną wartość, mogę uzyskać przedwartość jako dowolną wartość, bo uzyskam pewną wartość odpowiadającą tej wartości x, wartość y. Dla wszystkich punktów spełniających właśnie równanie tej linii. No to więc jak to robię? Z prostszego równania, z tego obliczam, przekształcam je tak, żeby liczyć czas, czyli czas to będzie x przez v0, wstawiam w to miejsce, czy podnoszę do kwadratu, porządkuję, tak żeby nie było piętrowych ułamków i mam już pierwsze równanie. Równanie linii prostej jest jeszcze łatwiej napisać. To równanie linii prostej to jest y równa się ax plus b. Tu u nas nie ma tego znaczy czynnika b, ponieważ wyrazu b, ponieważ znaczy wartość do b wskazuje współrzędną na osi y dla x równego 0. Dla x równego 0 y jest równe 0, więc nie ma tego czynnika b. A ten współczynnik a przed pierwszą podległą x, czyli ax plus b, to jest nic innego tylko tangens kąta nachylenia tej linii prostej względem osi x, czyli zamiast a piszemy tangens alfa, bo właśnie to współczynnik kierunkowy prostej, to a, najczęściej oznacza a, to jest tangens kąta nachylenia tej linii względem osi x. Czyli równanie tej linii prostej wychodzącej z początku układu to jest po prostu tangens alfa razy x. Więc nie dziwimy się, dlaczego kąt alfa wybrałem 45 stopni, no po to, żeby ten tangens łatwo się obliczało. Właśnie, żeby będziemy pamiętali po prostu wartość te tangensy z oczywistych powodów. No i teraz mamy już równanie tej odwróconej paraboli, to jest to równanie, przepraszam, to równanie, y równa się to. I teraz mamy równanie tej prostej, to jest y równa się tangens alfa razy x. I teraz ten punkt spełnia równanie i jednej linii, i drugiej. Czyli jak zamiast y tu wstawimy równanie tej linii prostej, to x obliczone z tego równania będzie współrzędną przecięcia się tej odwróconej paraboli, która jest torem w rzucie poziomym i tej linii prostej, która obrazuje nam ten stok czy wzgórze. No i czysta matematyka w takim razie. Porównujemy. Zamiast y wstawimy tangens alfa razy x, tu wstawiłem. Przenoszę wszystkie wyrazy na jedną stronę. Lepiej tak, żeby ten wyraz x kwadrat był z plusem, więc na lewą stronę przenoszę. I cała reszta to jest czysta matematyka. Mamy równanie kwadratowe, równa się 0, czyli obliczam pierwiastki równania kwadratowego, zwykle są 2, ale teraz spójrzmy. Ta parabola, to gdybyśmy ją całą narysowali, to było tak tu do dołu i tu jeszcze z drugiej strony. A gdybyśmy tą linię przedłużyli dalej, to ta parabola tu gdzieś i ta linia z tej strony by się przecięły dla wartości ujemnych x. A my potrzebujemy ten punkt, czy on z tych dwóch pierwiastków, jeden jest ujemny, drugi jest dodatni, jeden jest po lewej stronie 0, drugi jest po prawej stronie 0, więc my potrzebujemy ten większy. Dlatego potrzebujemy ten pierwiastek równania kwadratowego, to jest to minus b, nie minus pierwiastek z d, tylko plus pierwiastek z d. Ten większy pierwiastek potrzebujemy, bo tamten to byłoby jakby się po ujemnym czasie spotkały. Także to byłoby niefizyczne rozwiązanie. W takim razie teraz mamy już równanie. Po przeniesieniu na lewą stronę tych wyrazów obliczamy, no teraz wypiszmy sobie te parametry a, b, c, bo mamy ax kwadrat plus bx plus c. Nasze a to jest to, co stoi przed x kwadrat, czyli g przez 2v0 kwadrat. Ten wyraz tangens alfa to jest nasze b, a minus h to jest nasze c. No i obliczamy deltę, to jest b kwadrat minus 4ac. Wstawiamy te wzory, które tu są. Na razie na wzory to zrobimy, tak? Wstawiliśmy te wzory.
Tu uporządkowałem i jak dane wstawimy, wyjdzie nam 9. Właśnie po to były te dane dobre, żeby ta delta łatwo się to obliczała. Tylko w tym zadaniu tak będzie. Czyli pierwiastek z delty to będzie u nas 3. No ale jeszcze tu zapiszmy ten wzór pełny, czyli ten pierwiastek, ten fizyczny, to jest ten większy pierwiastek, bo ten dla wartości dodatnich, znaczy, bo to miejsce przecięcia się tej paraboli z tą linią, to są dwa miejsca. One się przecinają tam, gdzieś z tej strony niewidocznej i tu się przecinają. Czyli ta większa wartość x to jest ta, odpowiada właśnie temu rozwiązaniu, które ma sens fizyczny u nas. Więc idzie minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Wstawiamy te wzory na a, b i c. B i C i na tą deltę jeszcze, ten końcowy wzór na deltę i mamy wzór, ale tu już w miejsce delty stawimy po prostu 9, więc pierwiastek z delty to będzie 3, tangens 45 to jest 1, właśnie to było tak dobrane i 2 razy tu obliczyłem jeszcze, żeby tu już nie liczyć tego wyrażenia, to już tu obliczyłem to g przez 2v0 kwadrat. To jest, wychodzi nam 1, jak spojrzycie, to będzie 1 przez 20 metrów. No i wstawiamy tu miejsce tego wyrażenia 1 przez 20 metrów. To będzie minus 1 plus pierwiastek z 9 czy plus 3 i po prostu przekształcenie to jest 20 metrów. Teraz jeszcze musimy obliczyć, po jakim czasie to nastąpiło. No to co my wiemy? Wiemy, że czym jest to nasze x. To x to jest droga przebyta w kierunku poziomym, a w kierunku poziomym już mówiliśmy, że ciało porusza się ruchem jednostajnym z prędkością v0. No to wzór na drogę w ruchu jednostajnym to jest prędkość razy czas, czyli v0 razy t. Czyli nasze x to obliczone, to x to jest v0 razy t, no z tego t to będzie x przez v0, tak? Czyli no właściwie nawet tu jest ten czas, znaczy to jest x przez v0, nawet tu można wstawić, tak? No i wstawiamy x, to jest nam wyszło 20 metrów, v0 to było, gdzie to jest v0, 10 metrów na sekundę, 10 metrów na sekundę i skraca się, metry się skracą, ta sekunda przejdzie do licznika, czyli do 2 sekundy, czy po 2 sekundach się spotkały te, znaczy to ciało upadło na ten nasz stok. No to jeszcze tego pokażę. Czyli w sumie metoda rozwiązania jest prosta. Trzeba ułożyć, napisać równanie tego toru, tej linii w układzie YX obrazującej tor w rzucie poziomym. I tu jest ten fragment jest o moment. Ten fragment jest o tu. No widzicie, to dosłownie 3 linijki, tak? Więc szybko można to zrobić, a potem jak już mamy równanie tej linii i potrafimy napisać równanie tej linii, no równanie proste nie jest tak trudne, to szukamy współrzędnych położenia tego punktu na osi YX z porównania, z układu równań, znaczy łączącego równanie linii jednej i drugiej, tak? I że współrzędna punktu, który spełnia równanie jednej i drugiej linii, to jest współrzędna właśnie tego punktu. No dobrze, no i zostało nam trzecie równanie, tam już będziecie więcej musieli robić. No dobrze. No i zadanie ostatnie jeszcze. To już właśnie z rzutem ukośnym. Z ziemi wyrzucono kamień z prędkością v0 w 40 metrów na sekundę pod kątem alfa w 30 stopni. Kamień upadł na platformę znajdującą się na wysokości h w 12 metrów. Oblicz, w jakiej odległości w kierunku poziomym od miejsca wyrzucenia kamień uderzył w platformę. Przyjmij g 10 metrów na sekundę do kwadratu. I dane są kąt alfa 30 stopni, v0 40 metrów na sekundę, h 12 metrów i g 10 metrów na sekundę do kwadratu. Tu akurat te wartości nie są dobrane tak dobrze, więc będziecie musieli jednak dużo liczyć, przybliżone wartości, tam pierwiastki trzeba też, w przybliżeniu będzie trzeba podstawić
Ale tak bywa, że są zadania też, gdzie nie wychodzą żadne proste wartości. I jak to wygląda? Pod kątem alfa wyrzucamy jakiś ten kamień, co to jest, zobaczę, kamień, więc wyrzucamy kamień pod kątem alfa do 30 stopni. To jest to rzut ukośny, pomijamy opory ruchu i to ciało się porusza i uderza później o wzgórze, znaczy nie wzgórze, o platformę, to jest ta platforma, która jest na wysokości h. I idea rozwiązania jest identyczna jak w przypadku poprzedniego zadania. Ten punkt znajduje się na przecięciu dwóch linii, na tej linii obrazującej tor w rzucie ukośnym w układzie YX i to jest już, zaraz wykażemy po raz kolejny, że to jest odwrócona parabola. I tej linii, a równanie tej linii to jest równanie y równa się h, bo tu jest ciągle to wzdłuż tej linii wartość y jest ciągle taka sama i równa h. Czyli równanie tej linii prostej to jest y równa się h. No to błyskawicznie, ponieważ tak jak mówiłem, że ktoś może wrócić kiedyś do tej lekcji i nie mieć dostępu do tych lekcji wcześniejszych z wyprowadzeniem właśnie tego równania tej linii, no to błyskawicznie trzeba to zrobić. Zresztą w takim zadaniu musielibyście to zrobić na nowo, bo nie możecie powiedzieć, że kiedyś gdzieś to wyprowadziliście, bo to nie jest jakieś równanie podstawowe, wzór podstawowy. Więc w kierunku poziomym siła działa tylko w kierunku pionowym, więc w kierunku poziomym to ciało ciągle porusza się z tą prędkością V0x, tą składową poziomą prędkości V0. Czy w tym kierunku jest ruch jednostajny, a w kierunku pionowym najpierw jednostajnie opóźniony, a potem jednostajnie przyspieszony z przyspieszeniem a równa się g. Więc piszemy równanie ruchu dla kierunku poziomego. Jeżeli wybierzemy tu punkt ten początkowy jako współrzędny do tego punktu 0 na osi x i na osi y, a czyli na osi x w tym momencie, to nie ma tego, to xp jest równe 0, potem jest ten wyraz z prędkością plus minus vp razy delta t, to vp to będzie v0x razy t, zamiast delta t piszemy t. I jeszcze to jest trzeci wyraz plus minus a delta t kwadrat przez 2, ponieważ w tym kierunku ciało nie działa żadna siła, czy nie ma tu przyspieszenia w tym kierunku, więc nie ma tego trzeciego wyrazu, więc wystarczy tylko x równa się v0x razy t. A teraz w kierunku pionowym. Współrzędna położenia początkowego jest 0 na osi y, więc nie ma tego pierwszego wyrazu YP. Ciało ma prędkość początkową w kierunku osi y i ta prędkość jest zgodna z osią y, to jest właśnie v0y, więc ma ten wyraz drugi z plusem, ponieważ v0y jest zgodny z osią y, więc będzie plus v0y razy t. I teraz wektor przyspieszenia jest zgodny z siłą wypadkową, a tą siłą jest siła grawitacji, działa do dołu, czy wektor przyspieszenia jest też skierowany do dołu, jest przeciwny wektor a jest przeciwny do osi y, więc ten trzeci wyraz jest, ale z minusem na początku, przed wyrazem właśnie gt kwadrat przez 2, bo nasze a to jest g. I łączymy te dwa równania, pozbywamy się z tych równań, tego parametru t, czyli czasu. Z pierwszego to jest najprościej, więc ten czas wyrażamy z pierwszego, to będzie x przez v0 x. Sekundę, gdzieś tu patrzę. No tak, więc t to będzie x przez v0 x. I wstawiamy to t zarówno w to miejsce, jak i w to miejsce. To wstawiamy. Zamiast t jest x przez v0x i tu do kwadratu podnosimy, będzie x kwadrat przez v0x do kwadratu, więc tu wstaliśmy. Likwiduję piętrowe ułamki, tu porządkuję też to v0y, v0x pod sobą napiszę. I teraz z tego trójkąta prostokątnego v0x to jest v0 razy cosinus alfa, a v0y, czy jakby ten odcinek, to jest v0x razy sinus alfa. To już wcześniej wielokrotnie to robiliśmy. I teraz do wzoru w miejsce v0 y i x wstawiamy teraz te wyrażenia, zarówno tu, jak i tu. Podstawiłem v0 ulega skróceniu, a sinus alfa przez cosinus alfa to jest nic innego, tylko tangens alfa, a tu tylko porządkujemy, żeby nie było piętowych ułamków. Zamiast v0 do kwadratu podnosimy v0x, czy będzie v0 razy cosinus kwadrat alfa. No i teraz mamy równanie już tej linii. Widzimy, że jest odwrócona parabola, bo jest minus przed wyrazem zajmującym drugą potęgę x.
to jest to właśnie to pierwsze równanie, już tu mamy, tak? A równanie, czy tej linii, a równanie tej drugiej, to jest y równa się h po prostu, tak? Jakbyśmy przedłużyli tą linię, to tu byłoby współrzędna h byłaby. No proszę tu nie łączyć tej wysokości z końca tego węgla, to jest całkowicie przypadkowy zbieg okoliczności. Czyli równanie tej platformy to jest y równa się h. No i teraz, ponieważ ten punkt leży na przecięciu się, jest punktem wspólnym dla tej linii i dla tej linii, no to traktujemy te dwa równania jako układ równań, wstawiamy zaraz y a h, przenosimy wyrazy wszystkie na lewą stronę, żeby ten wyraz z kwadratem przy x był właśnie z plusem, więc przenosimy te wyrazy na lewą stronę, żeby wyraz z kwadratem przy x był z plusem, przenieśliśmy. No i dalej trochę już dla Was będzie działanie, znaczy zadanie takie domowe, znaczy jeszcze na lekcji to wykonacie. Więc zapiszmy wzory na te współczynniki a, b i c. Więc a to jest to, co stoi przed x kwadrat, czyli to wyrażenie. B to jest to, co stoi przed wyrazem x w pierwszej potencji, czyli minus tangens alfa, a c to jest ten ostatni wyraz. I trzeba obliczyć co? To waszym zadaniem jest obliczyć deltę, czyli wstawić tu te wzory i potem obliczamy miejsce zerowe w funkcji kwadratowej. Dlaczego tu wybieramy plus? Ponieważ spójrzmy, że ta linia, gdybyśmy ją przedłużyli, przecina się z tą linią w dwóch miejscach. W tym miejscu, którego szukamy, ale jeszcze przecięłaby się tu bliżej. Tu x, wartość x dla tego miejsca przecięcia byłaby tu mniejsza. Czyli jak mamy te dwa pierwiastki równania kwadratowego, to ten jeden to jest minus b minus pierwiastek z delty przez 2 i ten drugi minus b plus pierwiastek z delty. Dlatego u nas jest tylko w takim razie u nas wybieramy ten większy wyraz, tak? Wybieramy większy wyraz. Ktoś by pomyślał, że jak tu byśmy wstawili minus dla tego pierwszego miejsca zerowego, to tu jest minus i minus, że to mielibyśmy ujemną wartość, ale nie, bo b jest ujemne. Czyli minus b będzie dodatnie. I teraz minus b będzie wartość dodatnia, tu będzie minus ten pierwiastek z delty i z tego wynika, że byśmy otrzymali wartość również dodatnią, tak? Patrząc na ten rysunek, bo to jest to miejsce przecięcia byłoby jeszcze dla dodatniej wartości x. No i teraz waszym zadaniem jest właśnie obliczyć, wstawić miejsce b, a, c, te wielkości, wstawić wartości liczbowe, obliczyć deltę i można sobie osobno chyba obliczyć najpierw to a osobno, z jednostkami również, to b osobno, to będzie minus, patrzymy, tangens 30 stopni, pierwiastek z 3, przez 3, tak, pierwiastek 3 przez 3. Patrzymy, to jest 1/2 przez pierwiastek z 3 przez 2, no to tak, będzie pierwiastek z 3 przez 3 wtedy, tak? Więc obliczacie sobie, proponuję, żeby wcześniej sobie obliczyć te wartości, albo je rozpoznać i już tu wstawić te wartości liczbowe i potem to pierwiastek z delty obliczyć. Nie wychodzą to żadne proste liczby, więc przybliżone wartości tych pierwiastków trzeba będzie wstawiać i waszym zadaniem jest obliczenie tego. No i teraz jeszcze drugie polecenie tam było. W jakiej odległości, tu właśnie nie zapisałem tego kolejnego polecenia, ale to tu dopowiem. Podobnie jak w zadaniu poprzednim liczyliśmy jeszcze po jakim czasie właśnie ten kamień, czy nie wiem co tam było, chyba kamień uderzy o tą platformę, no to co, my będziemy znali współrzędną położenia x, czyli tą współrzędną, czy odległość od tego miejsca do tego miejsca, od zera do tego miejsca. A w tym kierunku, a ta odległość, to jest jednocześnie droga przebyta w kierunku poziomym przez ciało z prędkością v0x. Wzór na drogę to jest to nasze x to będzie v0x razy t, czy nasze x to będzie v0x razy t. No to z tego t to będzie x przez
V0x, a V0x to jest V0 razy cosinus alfa, jak to x nasze obliczone stąd wstawimy tu, V0 jest podane, cosinus alfa, cosinus 30, to też znamy, pi razy 3 przez, raczej, przepraszam, cosinus 30, pi razy 3 przez 2, tak. No i wtedy obliczycie. Więc waszym zadaniem jest obliczenie A, B i C z jednostkami zapisujemy, obliczenie delty liczbowo, pierwiastka z delty również i wstawienie tych wartości do wzoru na x i obliczenie jeszcze tego czasu. No to tyle z mojej strony. Tak? I te zadania właśnie z rzutu poziomego i ukośnego to są praktycznie jedne z tych najtrudniejszych zadań, z którymi możecie spotkać się właśnie w rzucie ukośnym i poziomym, więc już ćwiczymy tą część, tą drugą, tą związaną z równaniem kwadratowym, bo tego uniknąć nie można, trzeba się do tego przyzwyczaić i po prostu reagować automatycznie. Nie bać się obliczania delty i pierwiastków równania kwadratowego, to będziecie wielokrotnie mieli na matematyce. No to z mojej strony to wszystko. Tam zadanie domowe już tu, właśnie domowe jeszcze na lekcji, mam 2 lekcje, musicie wykonać do końca lekcji, a jeszcze instrukcję podam w dzienniku, poprzez dziennik elektroniczny i poprzez tego Teamsa w bezpośrednim naszym kontakcie. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.